Paryżu było właściwie zawarcie znajomości z Polakami, którzy tam są, było bardzo łatwe, ponieważ oni się jednak ze sobą bardzo komunikowali. Tak się złożyło, że Artura Międzyckiego poznałam właśnie też w kręgu innych znajomych i dowiedziałam się, że jest poetą i dowiedziałam się, jaki był jego los wojenny, a przedtem zsyłka na Uzbekistanie. No i te jego dzieje jakoś budziły moją niewątpliwą sympatię, ale nic poza tym to nie wychodziło. Zresztą był on żonaty, więc ja też zajęta innymi sprawami. Także tutaj o żadnym nawiązaniu bliskiego kontaktu nie było mowy. Natomiast nastąpiło to w Paryżu, w Warszawie dosyć nieoczekiwanie, mianowicie po prostu no, prawdę mówiąc, ja nie przygotowywałam się do jakiegoś nowego związku, ale tak się stało, że istotnie pobraliśmy się i w 1955 roku urodziła się nam córeczka, Daniela. To jest osoba z pełnym charakterem, którą bardzo szanuję i którą potem zostawiliśmy w Ameryce, ponieważ rozpoczęła studia na uniwersytecie i trudno było te studia przerywać, zresztą to była filozofia, więc przyjechać do Polski na filozofię marksistowską nikomu się nie uśmiechało. Wobec tego zostawiliśmy to nieszczęsne dziecko, które miało tam około 20 lat, właściwie bez środków do życia, ale sama tego zażądała. Otrzymała jakieś stypendium, za które spłacała do późnych lat swojego życia, ponieważ Amerykanie żądają spłaty stypendiów, które oczywiście stypendia przez fundacje fundowane tego nie wymagają. Natomiast to była rządowa, czy też samorządowa pomoc finansowa. Tak, no, pracowaliśmy bardzo dużo, ale muszę powiedzieć, że pracowaliśmy nie zawsze dla celów dalszych, to znaczy napisać pełną książkę. No. Artur wtedy napisał bardzo ciekawą książkę pod tytułem Powrót do Sorrento, która była bardzo czytana i Pamiętniki mieszkańca namiotów, który jest taki pewien dowcip sytuacyjny, który był pokazany. Pokazane było to wojsko od tej strony takiej mniej bohaterskiej. Zyskały sobie wielu zwolenników, ale był przede wszystkim poetą i pisał poezję tak jak ja. Tylko jak wiadomo, wiersze pisze się czasem, a nie bezustannie. Materialnie nie powiem, że to były kłopoty, ale mieliśmy dosyć trudną sytuację właściwie do ostatnich lat życia. W ostatnich latach życia to już nie, ale wtedy trzeba było z czegoś się utrzymywać. Nie uśmiechała nam się żadna posada, także nawet redaktorska. I wobec tego Artur pisywał dużo felietonów, recenzji wewnętrznych, jak to nazywamy, dla wydawnictwa. A ja właściwie zarabiałam na wyjazdach reporterskich, nie tylko w Polsce, i to raczej do ośrodków związanych z kulturą. Potem to się znalazło w książce z niedalekich podróży, gdzie opisałam wszystkie te swoje spotkania, które w Polsce wtedy miałam z sztuką ludową, takie tam.